Oto znana blogerka na lotnisku. Właśnie ją znalazłem. Ogląda ostateczną bitwę jakichś tam filmów animowanych. Szynszyla szalona. Powiedz. Szalona szynszyla zjada pizzę. A powinna jeść suszone ziarenka. A oto moja siostra Magda, która wrzuca monetę. Magda właśnie próbuje jeść kasztany. Dobra. Smakuje trochę jak pistaszki, Fistaszki. ale takie słodsze. Słodsze fistaszki. Takie pistaszki jakby trochę w miodzie, ale trochę jak nerkowce. A oto znana blogerka i youtuberka w włoskim pociągu. To hej, jestem teraz w Asyżu, to jest taka główna bazylika. Już zdejmę okulary. Nie można tam kręcić filmów ani robić zdjęć, więc niestety mamy tylko zdjęcia z zewnątrz. Przy okazji jeszcze powiem Wam taką ciekawostkę, że tam w środku jest ten fresk, który teraz zobaczycie gdzieś tu albo tu, gdzieś wstawię, który znalazłam ostatnio na Facebooku, na katolickich memach, także tak. Poza tym jeszcze tam jest taki fajny pomnik i to jest tak Asyż, tak od strony tego kościoła, a tam jakbyś jeszcze w prawo, to widać te wszystkie takie pagórki i tak dalej. Przynajmniej jak na razie to mi się tu bardziej niż w Rzymie podoba. Znowu ja. No i no, dobra, to teraz będzie coś innego. Są oliwki na drzewie. Pyszne oliwki, miam zjadłabym, jak były dojrzałe. Non lasciate incustoditi i vostri bagagli. Jesteśmy we Włoszech, na dworcu. Tak wyglądają dworce włoskie. Właściwie nie bardzo się różnią od Polski.
A tu mały rzymski poranny korek. Powiedzieć, Detale. że jesteśmy w Muzeum Watykańskim. Jesteśmy w Muzeum Watykańskim, są detale. Tutaj każdy włosek widać. Zrobienie anioła nie jest sprawą prostą. Trzeba zrobić najpierw jakiś taki kręgosłup z różnych rzeczy, jak na przykład jakieś drewienka albo z metalu. No i wychodzi anioł. Czasem mu tylko nos odpada. Tak kiedyś wyglądało owoce, że ja w necie widziałam, że na podstawie takich obrazów ludzie mniej więcej się orientują, jak kiedyś wyglądały różne owoce i jak się zmieniały przez lata. A tu mamy miejsce widokowe z największym zamkniętym parkingiem. Prawdopodobnie właśnie tu nagrywali Mission Impossible. Tyle hajsiło, nie? Jakby to zaskrobać wszystko. No ładnie jest, podoba mi się. Podoba jej się. Freski i mapy takie, tylko trochę to nieporęczne, bo jak ktoś chciał sobie zobaczyć, gdzie jest, to musiał iść tutaj i szukać się na mapie, a tak by mógł wziąć mapę ze sobą. Tak wygląda znudzony człowiek, który to widzi codziennie. To jest typowo włoskie. Teraz proszę mi powiedzieć, w którą stronę do kaplicy Sekstyńskiej? Czy tu? Czy może tu? Idziemy do Sala Sobiecka. A tu znaleźliśmy polski akcent. Tutaj jest gdzieś nasz król. Próbuję go znaleźć. A przepraszam. To znalazłem tutaj. O, jest nasz król. A tu pobita armia. Polski akcent na Watykanie. Mamy dla Magdy, bo zbiera takie twarze. A to jest wątek wiedźmiński. Chodziło mi o białego wilka środka. Wyglądasz jak część obrazu. I znowu jesteśmy w długim korytarzu. I tam gdzieś daleko, jest kilometr stąd, jest wyjście. A wszędzie dookoła jakieś takie piękności. A tu taka kompozycja. Z czego to jest zrobione? Porcelany. Z porcelany. Żuczek chodzi. Gdzie? Nie widzę żuczka. Żuczek tutaj chodzi. A tu mamy gwardzistę. Ale on tak stoi, nie? I ciągle sobie mu robią zdjęcia, a on się nie może ruszyć. Przerąbane. A taki ładny ma ten strój. To powiedz coś o twoich wrażeniach w bazylice. Wow. Ogromna. I tylko tyle? Na razie jestem za nie mówiona. No dobrze, za nie mówiła. Teraz samodzielnie wyruszamy na podbój Rzymu z dworca Roma San Pietro. Idziemy do Roma Termini, żeby zobaczyć dwie ładne bazyliki i jedno wielkie koloseum, a także kupę gruzów. Jest ze mną oto też szalona szynszyla. A tu mamy jedną z 4 rzymskich bazylik. Bazylikę Matki Bożej Większej. Znaczy większa bazylika, nie Matka Boża większa, bo Matka Boża jest taka sama. A czy ta bazylika Cię przytłacza? Ta mi się bardziej podoba niż Świętego Piotra, szczerze mówiąc.
idziemy taką typową włoską ulicą. Idziemy tak sobie. To jest dużo żołnierzy, właśnie nas jeden minął, o tam idzie. A tak niepostrzeżenie włączyliśmy się do ruchu ulicznego. O tak tu widać, samochody jeżdżą sobie, a my idziemy. Ale gęsiego. Bo tu jakieś remonty robią. To nie można iść. To jest moja siostra przy drzwiach głównych. I zaczepiają tylko. Kurde, selfie sticka już mi z 10 razy proponowali. No, ale chciałem, żebyś powiedziała o tym, o katedrze świętego Jana. No, powiedziałeś katedra, to mnie zmyliło. Bo to jest jednocześnie katedra i bazylika. Spoko. To mi się najbardziej podobała, bo była taka bardzo elegancka. O, kolumienki, kolorki stonowane, tylko tam na górze było tak złoto i tam w ołtarzach. No i to mi się bardzo podobało. Jak twoje pierwsze wrażenia z Koloseum? Duże jest, co mamy z Duże? Podobają mi się te cyfry rzymskie wyryte. Zastanawiam, kiedy je wyryli. To są numery sektorów. Pseudokibice tam chodzili przez te sektory. Takie oto Koloseum z bliska. Z daleka się ładniej prezentuje. A tu taka panoramka sobie starożytnego Rzymu. Może bym to ja wiedział, gdzie łaźni. A co, chcesz się umyć? A to jest pomnik Marka Aureliusza. Pytanie do wszystkich Polaków. Czy wam to coś nie przypomina? Czegoś, kogoś, gdzieś? W Warszawie na przykład? Tak oto jemy posiłek z jakąś rodzinką, nie wiadomo skąd. No a teraz jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, które się nazywa Panteon. Jak widać jest okrągłe, a co ciekawe, samo to pomieszczenie oświetla tylko to. Ta dziura w dachu. I co ty o tym myślisz? No jest duże. No to tutejsza wersja naszego księdza Mateusza. Ojca Mateusza. Ojca Mateusza. Ojciec Franciszkanin. Nawet psy mają tu w więzieniach. Przestań. On się cieszy, ogląda świat. Bo to się kameruje. Już idzie? Tak, to się kameruje. Tak. Wariat. A sobie spadniesz i sobie ten ryjec rozwalisz. Teraz już widzę lepiej. Proszę mi podać kamerę. Wyłączyłaś? Nie, nagrywasz, to się kameruje. Się kameruje. Właśnie tutaj wszedłem tak wysoko, żeby tutaj tą panoramę taką ładną tutaj sfilmować. O, jak tu jest ładnie. Papież idzie się pogoni. Już się tu zbliżmy na bazylikę. O, jak ładnie podświetlona. Dobrze, myślę, że wystarczy.
Do zobaczenia na kanale Szalona Szynszyla.